Wczesnym rankiem, w środku antarktycznego lata, kiedy słońce wisiało nad horyzontem prawie nieprzerwanie, stacja naukowa imienia Langforda otrzymała dziwny sygnał od grupy geofizyków pracujących setki mil od głównego obozu. Wiercili lód według wcześniej ustalonej trajektorii. Zadanie było proste – zebrać warstwowe próbki lodowej skorupy do badania zmian klimatycznych. Jednak jeden z sejsmicznych czujników, opuszczony na głębokość prawie 2 mil, niespodziewanie zarejestrował odbity impuls, który nie odpowiadał żadnej znanej strukturze ziemskiej skały. Kontur obiektu pod lodem był zbyt regularny. Miał prawie symetryczny kształt, który bardziej przypominał zarys megalitycznej budowli niż naturalne formacje. Wizualizacja pokazała sześciokątną strukturę z równymi krawędziami, o długości około 80 yardów. To od razu wykluczało możliwość lodowej szczeliny lub skalnego pęknięcia. Naukowcy wprowadzili współrzędne do bazy danych i niemal natychmiast otrzymali automatyczne zapytanie z zewnętrznego serwera. Rzekomo rutynową kontrolę pod kątem anomalii geologicznych. Jednakże przez zamknięte kanały nadeszła druga dyrektywa – przerwać wiercenie i zwinąć sektorowe badania. Podobne rozkazy nie były rzadkością w takich izolowanych ekspedycjach, ale tym razem wszystko działo się zbyt szybko. Zespół Langforda nie wysyłał ani raportów, ani protokołów. Ktoś już wiedział, co dokładnie znaleźli. I mimo oficjalnego nakazu, 3 członków zespołu, dr Anthony Reeves, geofizyk Maria Sanderson i inżynier mechanik Raymond Cho, postanowili wrócić na miejsce sygnału. Zainstalowali autonomiczną wiertnicę i zaczęli rejestrować dane telemetryczne z pominięciem głównego serwera. Kiedy wiertło osiągnęło wymaganą głębokość, Reeves jako pierwszy zauważył zmianę w konsystencji rdzenia. Skała nagle stała się gęstsza, ciemniejsza i bardziej magnetyczna. W tym momencie Maria zauważyła, że cyfrowa mapa pokazuje dodatkowy kontur. Jakby obok głównego obiektu znajdowało się coś mniejszego, ale o idealnie okrągłym kształcie. To już nie było przypadkowe. Pod antarktycznym lodem ktoś lub coś zostawiło ślad. I ten ślad z pewnością nie był dziełem natury. Tego ranka żaden z nich nie podejrzewał, że to odkrycie stanie się początkiem najbardziej przerażających badań archeologicznych ostatnich dekad. Chociaż pierwsze odpowiedzi otrzymają całkiem niedługo, jeden fakt już podważał wszystko. Obiekt jest o 2 warstwy lodu młodszy niż powinien być. Ktoś był tutaj niedawno, a to, w jaki sposób te warstwy mogły zostać naruszone w tak odległej i stabilnej strefie, stanie się kolejnym oszałamiającym odkryciem. Podczas gdy wiertło kontynuowało zagłębianie się, zespół na tymczasowej stacji zainstalował polowy retransmiter do przesyłania danych. Jednak już po kilku minutach od rozpoczęcia transmisji ich serwer zarejestrował nieautoryzowany ruch wychodzący. Plik zawierający obraz mapy sejsmicznej i widma częstotliwości obiektu został automatycznie skopiowany na zabezpieczony węzeł w Virginii. Serwer należący do Narodowej Agencji Anomalii Strukturalnych, której istnienie nie jest oficjalnie potwierdzone. Po 37 minutach nadeszła odpowiedź. Oficjalna dyrektywa: zatrzymać wiercenie, zamknąć tymczasowy obóz i ewakuować się w ciągu doby. Dodatkowo zakaz przekazywania jakichkolwiek materiałów stronom trzecim pod groźbą postępowania karnego. Załączono cyfrowe żądanie podpisania umowy o zachowaniu poufności. Standardowa procedura przy kontakcie z potencjalnie niebezpiecznymi lub niezidentyfikowanymi obiektami. Ale co budziło niepokój, dyrektywa przyszła bezpośrednio, z pominięciem Antarktycznego Centrum Koordynacyjnego. Dr Reeves podjął decyzję o ukryciu części otrzymanych informacji. Razem z Sandersonem i Cho wyłączyli główny kanał i przeszli na sieć rezerwową, niezwiązaną z globalnym systemem ewidencji. Wiedzieli, że łamią protokół, ale intuicyjnie czuli, że jeśli nie będą kontynuować teraz, dostęp do obiektu zostanie utracony na zawsze. Tej samej nocy zaczęło się coś dziwnego. Wszystkie urządzenia pozostawione na powierzchni rejestrowały tło elektromagnetyczne, którego nie było w ciągu dnia. Sygnał był przerywany, ale stabilny. Puls o długości 1 sekundy z okresem dokładnie 9 sekund. Co więcej, częstotliwość pokrywała się z zakresem, na którym działała wojskowa komunikacja satelitarna z czasów zimnej wojny. Żaden z uczestników nie wypowiedział tego na głos, ale wszyscy mieli tę myśl. Obiekt emituje i jakby coś przekazuje. Ale do kogo? I wtedy Cho po raz pierwszy wysunął hipotezę. Możliwe, że ich obecność aktywowała jakiś ukryty mechanizm. Obiekt nie tylko znajdował się w stanie spoczynku, on czekał i ktoś lub coś musiało go znaleźć. Ale aby zrozumieć, jak głęboko sięga ta tajemnica, musieli złamać jeszcze bardziej surowy protokół. O świcie zespół zebrał minimalne wyposażenie i udał się do strefy skanowania. Musieli przejść prawie 3 mile przez mroźne plateau, aby dotrzeć do miejsca wiercenia ukrytego przed główną bazą. Tam, otoczeni pustką i lodowatą ciszą, zainstalowali autonomiczny kompleks wiertniczy, ukrywając go pod maskującym namiotem. Prace postępowały szybko. Raymond Cho zmodyfikował wiertło, aby uniknąć śladu hałasu. W ciągu 8 godzin dotarli do poziomu obiektu. Ostatnie 2 metry lodu zespół usuwał ręcznie, blok po bloku.
I kiedy płyta grubości dłoni w końcu się przesunęła, pod nią ukazało się to, dlaczego wszystko się zaczęło. Powierzchnia była idealna. Gładki, jakby wypolerowany bazalt w ciemnoszarym kolorze. Ani jednego defektu. Maria przejechała dłonią po powierzchni. Lód natychmiast zaczął topnieć pod jej dłonią, jakby materiał oddawał ciepło. Ale termometr pokazywał minus 21 stopni Fahrenheita. Zaczęli nagrywać wideo. Na powierzchni odkryto zagłębienia tworzące strukturę przypominającą rzeźbienie. Ale pod różnymi kątami linie znikały, jakby grawerunek był nie fizyczny, a optyczny. W tym momencie Reeves zdał sobie sprawę, nie, znaleźli obiektu. Obiekt to wejście. Stanowi drzwi, plombę lub zewnętrzną powłokę czegoś znacznie większego. Ale nie udało się jej przebić. Ani diamentowa korona, ani laserowa sonda nie dały rezultatu. Materiał był twardszy niż jakikolwiek stop znany zespołowi. Jednak pomiary ciśnienia pod płytą jasno wskazywały, pod nią znajduje się pustka. Stali nad pustą przestrzenią odizolowaną od świata przez dziesiątki tysięcy lat. Ale jeden sygnał zmienił wszystko. Ich radio niespodziewanie odebrało krótką wiadomość radiową, która według Marii brzmiała jak krótki trzask i głos, ale nie po angielsku. Połączenie natychmiast się urwało. Nie byli sami. Po powrocie do obozu zespół załadował dane do autonomicznego systemu rekonstrukcji 3D. Obraz okazał się niesamowity. Prostokątna platforma, kształtem przypominająca pokrywę sarkofagu, leżała na szczycie pionowego szybu sięgającego prawie 100 yardów w dół. Wewnątrz szybu, według danych skanowania, znajdowały się jeszcze 3 oddzielne poziomy, z których każdy emitował słabe ciepło. Te dane były sprzeczne z prawami geofizyki. Temperatura na takiej głębokości powinna być znacznie niższa, a ciepło mogłoby pochodzić tylko z geotermalnego źródła. Jednak w tym regionie nie odnotowano aktywności wulkanicznej. Kolejne odkrycie, wokół szybu, w masie lodu, znajdowały się punktowe inkluzje o nieznanym składzie. Świeciły na przyrządach jak metaliczne, ale nie miały właściwości magnetycznych. Część z nich tworzyła strukturę, wizualnie przypominającą spiralę, jakby ktoś celowo umieścił elementy w określonym porządku. Zespół zrozumiał, że to nie jest pochówek ani pozostałości starożytnej bazy. Przed nimi było coś innego. Może mechanizm lub platforma przeznaczona do przechowywania czego? Reeves próbował wyjaśnić to, co zobaczyli, jako skutek starożytnej aktywności technologicznej. Ale im więcej analizowali, tym mniej było zgodności z jakimikolwiek znanymi technologiami przeszłości. Żadna cywilizacja nie mogła stworzyć czegoś takiego, zwłaszcza pod lodem Antarktydy. Żadne naukowe wyjaśnienie nie działało. Każdy krok tylko mnożył pytania. Ale następnego ranka Maria zobaczyła, jak jeden z bloków lodu, który wydobyli i zostawili na mrozie, całkowicie wyparował, nie pozostawiając wody. A w miejscu, gdzie leżał, pozostał ciemny ślad. Ślad przypominający kontur ludzkiej ręki. Po wywołaniu ostatnich kadrów z kamery zainstalowanej w szybie zauważyli ruch. Bardzo powolna, prawie niezauważalna zmiana oświetlenia w dolnej części jamy. Na początku uznali to za błąd ekspozycji, ale po 2 godzinach fragment obiektu zaczął świecić słabym niebieskim blaskiem. Tego samego wieczoru Raymond zszedł na dół po linii asekuracyjnej. Na głębokości około 30 yardów dotarł do pierwszej platformy i odkrył coś, co później nazwano artefaktem Alfa. Był niewielki. Wielkości mniej więcej skrzynki na narzędzia, idealnie gładki, bez szwów, wykonany z nieznanego metalu o lustrzanej powierzchni. Raymond próbował go dotknąć, ale w tym momencie jego czołówka zgasła, a kamera zarejestrowała skok promieniowania tła. Po wynurzeniu się na powierzchnię skarżył się na dzwonienie w uszach i lekkie zawroty głowy. Badanie lekarskie nie wykazało żadnych anomalii, ale w jego pobliżu urządzenia przestały działać poprawnie. Artefakt nie emitował niczego, ale również nie wchodził w interakcję z otoczeniem tak, jak powinien. Nie odbijał sygnałów ultradźwiękowych, nie poddawał się analizie rentgenowskiej. Co więcej, nawet umieszczony w środowisku o ujemnej temperaturze pozostawał lekko ciepły w dotyku. To nie było tylko znalezisko, to było coś, co naruszało fundamentalne pojęcia o materii i energii. Ale gdy tylko zaczęli eksperyment z rezonansami akustycznymi, z najbliższej stacji komunikacyjnej nadszedł sygnał. Zamknięty kanał. Hasło, protokół, cień. Co to oznacza? Zrozumieją dopiero po zniknięciu jednego z nich. Po otrzymaniu sygnału z kodową etykietą protokół cień rozpoczęła się seria niewytłumaczalnych wydarzeń. Najpierw zniknięcie łączności ze stacją Green Marsh położoną 90 mil na wschód. Potem wyłączenie autonomicznych dronów zaangażowanych w monitorowanie wykopalisk. Wszystkie ich akumulatory rozładowały się jednocześnie, chociaż miały wystarczyć na co najmniej jeszcze 2 dni pracy. Następnego dnia, bliżej wieczora, zaginął człowiek. Inżynier Raymond Cho nie nawiązał kontaktu. Jego śpiwór pozostał nietknięty, radio leżało wyłączone, dziennik był otwarty na zapisie z poprzedniego wieczoru. Oni nie tylko słuchają, oni nas sprawdzają. Poszukiwania nie przyniosły rezultatów. Ani śladów, ani oznak walki, ani najmniejszej wskazówki, dokąd mógł pójść. Burza, która nadeszła kilka godzin później, zatarła wszystkie potencjalne ślady.
Ale najbardziej niepokojące było to, że jego biometryczny identyfikator, znacznie większy, autonomiczny nadajnik wbudowany pod skórę, został ręcznie dezaktywowany. Nie można było tego zrobić bez interwencji chirurgicznej lub specjalistycznego sprzętu. Maria była w panice. Antony milczał. Siedział przed artefaktem i zapisywał zmiany w zachowaniu urządzenia śledzącego elektrostatykę. W promieniu 5 yardów od obiektu przyrządy zaczynały zniekształcać odczyty, jakby artefakt wpływał na samo postrzeganie rzeczywistości. W tym momencie oboje zdali sobie sprawę. Od momentu kontaktu z obiektem zespół nie kontroluje już sytuacji. Ktoś lub coś obserwuje ich i działa ściśle w odpowiedzi na ich działania. Ale wszystko całkowicie wymknęło się spod kontroli, gdy na powierzchni zaczęły pojawiać się symbole. Czwartego dnia po aktywacji obiektu na jego powierzchni pojawiły się linie, ledwo dostrzegalne gołym okiem. Przypominały grawerunek, ale były widoczne tylko pod określonym kątem oświetlenia. Wydawało się, jakby powierzchnia ożywała, gdy padało na nią światło pod odpowiednim kątem. Na początku symbole były chaotyczne, ale potem zaczęły się powtarzać. Maria zarejestrowała 9 unikalnych znaków. Nie pasowały do żadnego z znanych systemów pisma, ani do sumeryjskiego pisma klinowego, ani do starogreckich run, ani do pisma Maju. Jednak jeden z symboli przypominał logo zarejestrowane na fragmentach meteorytu Tunguski Echo, przechowywanego w archiwach szwedzkiego Uniwersytetu w Uppsali. Podłączając kryptografa z Narodowego Centrum Analiz, Reeves przekazał obraz z kamery. Odpowiedź przyszła po 15 godzinach. To nie jest język, to jest cykl. Specjalista wyjaśnił, że struktura rozmieszczenia symboli przypomina nie tekst, lecz algorytm. Każdy symbol powtarza się z określoną regularnością, a razem tworzą sekwencję, być może instrukcję. Wtedy zespół wysunął pierwsze przypuszczenie. Obiekt nie jest artefaktem, to urządzenie, a może magazyn czegoś, co trzeba aktywować. Ale aby to zrozumieć, potrzebne były dodatkowe dane. I wtedy wydarzyło się coś, czego nie mogli przewidzieć. Jeden z symboli na artefakcie zaczął pulsować, jakby reagując na obecność człowieka. Reeves, patrząc na ekran, wykrztusił tylko jedno. On odpowiada. 2 dni po pojawieniu się symboli temperatura obiektu zaczęła rosnąć powoli, ale stabilnie o około 1/10 stopnia Fahrenheita na godzinę. To niemożliwe w warunkach antarktycznego mrozu. Żaden materiał nie może samodzielnie generować ciepła na takiej głębokości bez zewnętrznego źródła energii. Antony zainicjował serię testów, ale wynik zaszokował wszystkich. Wewnątrz metalowej powłoki pojawiło się słabe promieniowanie zbliżone w spektrum do podczerwieni. Nie wychodziło ono poza granice artefaktu, ale było wyraźnie rejestrowane w spektroskopie. Jednocześnie termograf pokazywał, że temperatura na zewnątrz pozostawała niezmieniona. To oznacza, że wewnętrzne procesy rozpoczęły się, niezależnie od warunków zewnętrznych. Na powierzchni artefaktu pojawiły się maleńkie punkty, ledwo zauważalne gołym okiem, ale wyraźnie widoczne w zakresie ultrafioletu. Nie migały ani nie zmieniały położenia, ale emitowały bardzo słabe pulsacje. Maria porównała je do kodu Morsa. Możliwe, że to forma komunikacji. Co uruchamiało te procesy, pozostaje nieznane. Jedynym logicznym wyjaśnieniem jest kontakt z człowiekiem lub rezonans z otaczającym polem elektromagnetycznym. Ale podczas gdy tworzyli hipotezy, lody wokół zaczęły topnieć. Nie gwałtownie, ale pewnie. Wokół wykopu pojawiła się warstwa wody o grubości około cala. To przy temperaturze minus 22 stopnie Fahrenheita. Wydawało się, że artefakt zmienia samą otoczkę. I być może to jeszcze nie koniec. Następnego ranka jeden z badaczy, technik Chris Toro, odkrył, że część lodowej pokrywy znajdującej się nad wtórną komorą pod głównym artefaktem zniknęła. Nie stopniał, nie rozkruszył się, jakby wyparował. Dane z kamer monitoringu nic nie pokazały. Nagrania z nocy zostały usunięte, ale pliki dziennika potwierdziły, że kamery były aktywne i nikt do nich nie podchodził. To oznaczało tylko jedno. Pliki zostały usunięte zdalnie. Ktoś śledzi ekspedycję z wnętrza systemu. Zeszli do środka. Pod warstwą lodu, w niszy, której wcześniej nie mogli zeskanować, odkryto drugą strukturę. Mniejsza rozmiarowo, o okrągłym kształcie, była gładka jak szkło, ale przy dotknięciu ręka odczuwała lekką wibrację. Wewnątrz obiektu, przy wizualnej inspekcji przez filtr, widoczna była struktura przypominająca jądro. Obracało się, powoli jak żyroskop i świeciło, ledwo dostrzegalnym niebieskim światłem. Przynieśli ten obiekt do obozu, schładzali go, badali, rejestrowali każdy parametr. Ale wystarczyło wypowiedzieć obok niego zdanie na głos. Wtórny kontakt. Gdy czujniki zarejestrowały odpowiedź, impuls mikrofalowy w wąskim spektrum. Te dane nie mogły być przypadkowe. Obiekt reagował na głos, słuchał. Decydując się kontynuować eksperyment, Antony użył skierowanej wiązki laserowej, spektrum o minimalnej częstotliwości, aby nie uszkodzić struktury. W momencie, gdy wiązka dotknęła powierzchni mniejszego artefaktu, system komunikacji przestał działać. Na ekranach pojawiła się krótkotrwała wiadomość. Bezsensowny zestaw symboli, niepodobny do żadnego z alfabetów.
Maria, patrząc w panice na monitor, krzyknęła: on przekazał! I to była prawda. Jednocześnie z tym wybuchem dwa niezależne radioteleskopy w Australii i Chile zarejestrowały identyczny sygnał, który zgadzał się co do milisekundy. Nie było już żadnych wątpliwości. Artefakt nie tylko słuchał, on odpowiadał, on przekazywał dane. I teraz sygnał gdzieś się oddalił. Ich znalezisko było nie tylko nieznane, było aktywne. Pozostało zrozumieć, kto lub co jest jego odbiorcą. Po przekazaniu sygnału sytuacja w obozie gwałtownie się zmieniła. Na początku wszystko wydawało się normalne, przyrządy pomiarowe działały prawidłowo, temperatura się ustabilizowała. Ale następnego ranka dr Anthony Reeves zauważył, że technik Chris Toro nie wychodzi ze swojego namiotu. Kiedy Maria weszła do środka, zobaczyła, jak siedział na podłodze z pustym wzrokiem, nieustannie rysując symbole na ścianie zeszytu. Wszystkie 9 znaków, znalezionych wcześniej na powierzchni obiektu, było rysowanych raz za razem. Nie zauważał jej obecności, tylko szeptał w kółko tę samą frazę: on jest wewnątrz, on jest na dole, on zawsze był. Reeves nalegał na całkowitą izolację Chrisa. Przenieśli go do modułu ochronnego i zaczęli prowadzić obserwacje. Jednak niepokoiło coś innego. Kiedy przeglądali jego zapisy z ostatniej doby, okazało się, że w dzienniku wskazał pojawienie się drugiej kapsuły na 22 godziny przed jej odkryciem, włącznie z dokładnym położeniem. To nie mogło być przypadkiem, albo wiedział więcej niż mówił, albo informacje docierały do niego w inny sposób. Maria wysunęła hipotezę: artefakt mógł wpływać nie tylko na technikę, ale i na procesy poznawcze człowieka. Możliwe, że obiekt wysyła sygnały, które są odbierane nieświadomie, przez sny, obrazy lub nawet halucynacje. Tymczasem Chris zaczął mówić w nieznanym języku. Jego mowę nagrano, rozszyfrowano, ale nie udało się jej dopasować do żadnego z znanych dialektów. Lingwista, zaangażowany przez zamknięty kanał, zasugerował, że to sztuczny język. Prawdopodobnie stworzony specjalnie do użytku wewnętrznego lub jako część jakiegoś systemu zarządzania. A jeśli tak jest, to znaczy, że obiekt był zaprojektowany do kontaktu, do interakcji. A Chris stał się pierwszym, który odebrał wiadomość. Podczas gdy naukowcy szukali wyjaśnienia zmiany psychiki Toro, zaczęły się problemy innego rodzaju. Stacja, położona mile od wykopu, obsługiwała zbiorniki z próbkami biologicznymi, bakterie, algi i inne organizmy zamrożone do badań. I oto jeden z kontenerów wykazał wyciek ciśnienia. Kiedy go otworzono, okazało się, że część bakterii zmutowała. W probówce wyrósł nieznany szczep, charakteryzujący się wysoką szybkością podziału i odpornością na zimno. Taki proces jest niemożliwy bez długotrwałego działania promieniowania lub zmiany DNA. Ale analiza wykazała, że zmiany zaszły w ciągu 48 godzin. Podczas gdy Maria badała próbki, kolejny kontener wykazał wzrost nowej biomasy, tym razem z oznakami fotosyntezy. Przy tym w magazynie nie było światła. Próbka przekształcała pierwiastki chemiczne, tworząc tlen i ciepło. Zespół odgrodził strefę. Ale było już za późno. Flora wokół obozu zaczęła się zmieniać. Niezauważalnie, ale na pewno. Zarodniki przenikały do powietrza, zmieniając jego skład. Jeden z badaczy zauważył: zapach powietrza jest inny. Jest żywy. Artefakt nie tylko przekazywał sygnały, ale tworzył warunki. A może przywracał środowisko, z którego pochodził. I wtedy Reeves po raz pierwszy wypowiedział to, o czym milczano. To nie jest antarktyczne, to obce. I ono nie tylko czekało, ono się adaptuje. Wszystko się zmieniło, gdy fragment wideo z obiektem trafił do publicznego dostępu. Filmik o długości 7 sekund pojawił się na jednym z niezależnych serwerów i choć został szybko usunięty, zdążył rozprzestrzenić się po zarchiwizowanych repozytoriach. Na nagraniu uchwycono moment, gdy artefakt emituje impuls w odpowiedzi na działanie lasera. Jasny błysk, dźwięk przypominający szum podwodnego ciśnienia i głos z zakadru mówiący: to niemożliwe. Wkrótce zaczęły się telefony. Najpierw od dziennikarzy, tak, potem od nieznanych osób podających się za pracowników Międzynarodowego Centrum Kontroli Anomalii. Żądali wyłączenia wszystkich kanałów komunikacyjnych, przekazania wszystkich nagrań i natychmiastowego opuszczenia obiektu. Urzędnicy, którzy zostali później przepytani, twierdzili, że nigdy nie słyszeli o takiej organizacji. Mimo to na miejsce wysłano samolot transportowy z wojskowym oznaczeniem, bez numeru lotu. Dr Reeves zrozumiał, że ich odkrycie zainteresowało nie tylko naukowców i teraz próbują się ich pozbyć. Ale było już za późno. Tak, proces aktywacji obiektu wydaje się przebiegał według własnego scenariusza. O świcie na stację dotarła automatyczna wiadomość z centralnego dowództwa. Ewakuować personel. Natychmiast. Warunki pogodowe gwałtownie się pogorszyły. Sygnał GPS jest niestabilny, prognozowana jest burza magnetyczna. Oficjalna wersja: katastrofa pogodowa. Ale doświadczeni członkowie zespołu widzieli: to nie jest burza. Wszystkie zmiany są zsynchronizowane z aktywnością artefaktu. Kiedy on zamilkł, wiatr zniknął. Kiedy ponownie się rozbłysnął, sprzęt oszalał. Ewakuacja rozpoczęła się w pośpiechu. Artefakt został umieszczony w hermetycznym kontenerze.
Miał być dostarczony do centrum badawczego w USA, ale 3 członków zespołu, w tym Maria, odmówiło opuszczenia stacji. Ukryli się w starym hangarze geologicznym, zamaskowanym jako magazyn. Mieli do dyspozycji kopie zapisów, próbki tkanek, rozszyfrowane symbole, ale najważniejsze, mieli drugi artefakt, którego nie załadowano do helikoptera. Zostali, aby dokończyć to, co zaczęli, nawet jeśli miałoby to kosztować ich życie. Na starym terminalu w opuszczonej części stacji Maria odkryła archiwalny plik zabezpieczony hasłem. Był datowany na koniec lat 50. i zawierał współrzędne, które pokrywały się z bieżącą lokalizacją obiektu. Sądząc po logach, te informacje były ładowane z zewnętrznego nośnika i przechowywane w zaszyfrowanej formie przez prawie 60 lat. Wewnątrz pliku znajduje się raport o tajnej ekspedycji zainicjowanej w ramach projektu, który później został zamknięty na polecenie rządu. Grupa 12 osób, w tym geofizycy, inżynierowie i 1 wojskowy, przybyła do tego samego rejonu. Ich celem było sprawdzenie sygnałów nieznanego pochodzenia w rejonie lodu McMurdo. Raport urywa się nagle. Ostatni wpis zawiera współrzędne, głębokość i frazę. Obiektu nie można zniszczyć, tylko zamknąć. Imię dowódcy ekspedycji to Richard G. Reeves. Dr Anthony Reeves długo patrzył na ekran. Nie wiedział, że jego dziadek był na Antarktydzie. Albo wiedział, ale milczał przez całe życie. Teraz wszystko stało się jasne. Nie byli pierwsi i być może nie ostatni. Dr Reeves nie spał całą noc. Przeglądał raporty wyciągnięte z archiwum, porównywał współrzędne kody, notatki towarzyszące. Wszystko wskazywało na jedno. Jego dziadek, Richard G. Reeves, był kierownikiem pierwszej zarejestrowanej ekspedycji do obiektu pod lodem. I nie tylko był, zniknął razem z zespołem. Dalsze materiały uzyskane z ukrytych logów systemu wskazywały, że ta ekspedycja miała status eksperymentalnej jednostki rozpoznawczej, utworzonej w ramach wspólnego amerykańsko-brytyjskiego projektu. W archiwum widniała również nazwa Linia Płaskowyżu. Projekt zamknięto w 1961. Wszystkie wzmianki zostały usunięte z oficjalnych źródeł. Na papierowej mapie, włożonej do jednego z raportów, ręką Richarda został zrobiony napis zapieczętowane, nie dotykać. Konsekwencje nieodwracalne. To właśnie to miejsce, oznaczone krzyżem na południowo-zachodnim krańcu płaskowyżu, pokrywało się z miejscem, gdzie kilka dni temu pojawiła się druga kapsuła. Maria nalegała. To nie jest przypadek. Cokolwiek zostało znalezione w latach 50., teraz zostało ponownie aktywowane i najprawdopodobniej nieprzypadkowo. Drugi obiekt obudził się dopiero wtedy, gdy sygnał został wysłany. A jeśli sygnały wychodziły na zewnątrz, to znaczy, że był ktoś, kto mógł je odebrać lub kto powinien był. 3 dni po prawie całkowitej ciszy radiowej, jeden z autonomicznych odbiorników zarejestrował wybuch sygnału. Krótki, ale potężny impuls, który pasował spektralnie do już znanych próbek emitowanych przez artefakt. Trwał dokładnie 8 sekund. Na tle dudniącego, prawie niskoczęstotliwościowego szumu, jak dźwięk głębokiego oceanu, słychać głos. Powtarza 3 słowa. Niewyraźnie, w nieznanym języku, ale rytmicznie, jak zaklęcie lub komenda. Maria najpierw wysłała nagranie lingwistom, którzy pracowali nad poprzednimi szyframi. Odpowiedź przyszła po kilku godzinach. To nie jest tylko mowa, to komenda aktywacyjna. I być może nie była przeznaczona dla człowieka. Raczej dla innego urządzenia lub systemu, naloteto albo kogoś, kto znajduje się właśnie na dole. A godzinę po odebraniu sygnału wszystkie urządzenia zamarły. Kamery się wyłączyły, a stacja pogrążyła się w absolutnej ciszy. Zadziałał awaryjny protokół, który nie był aktywowany ani razu w całej historii kompleksu. Automatyczny podpis w logach brzmiał: środowisko zostało zresetowane, kontakt zakończony. To oznaczało tylko jedno. System, który nie powinien istnieć, sam zdecydował, że eksperyment został zakończony. 2 dni później na miejsce przybył samolot transportowy. Z niego wyszli ludzie w mundurach bez znaków rozpoznawczych. Milcząc, zebrali kontenery, twarde dyski, sprzęt. Wszystkich ocalałych ewakuowano. Stację zdemontowano w ciągu 18 godzin. Żaden z uczestników wydarzeń nie otrzymał prawa do publicznych oświadczeń. W oficjalnych raportach mówiono o błędzie technicznym w sprzęcie wiertniczym i anomalii przyrodniczej, która nie stanowi zagrożenia. Jednak dr Reeves zachował kopię wszystkich danych. Przekazał je zaszyfrowanym kanałem do niezależnego archiwum, do którego dostęp zostanie otwarty za 15 lat, jeśli warunki dezaktywacji nie zostaną spełnione. W załączniku do wiadomości zostawił krótką notatkę. Jeśli to czytacie, to znaczy, że nie daliśmy rady. Obiekt nie został zniszczony. On po prostu śpi. Na tym kończy się historia. Ale wśród tych, którzy wiedzieli, nikt nie miał wątpliwości. To nie był koniec. A może dopiero początek. Tak zakończył się jeden z najbardziej tajnych epizodów współczesnej archeologii. Pod warstwą lodu, w najzimniejszym i najbardziej bezludnym miejscu na planecie, ludzie znaleźli coś, czego nie powinni.